czajnikowy.pl. Zapewne zauważyliście, że herbaty często są przypisane do danego regionu, czyli jest jakaś herbata, która jest charakterystyczna dla tego miejsca i tam powstała i stamtąd jest najlepsza i najbardziej ceniona. I na pewno zauważyliście, że ogólnoświatowe zainteresowanie fajną herbatą owocuje tym, że coraz więcej ludzi chce produkować takie herbaty i pojawiają się herbaty w miejscach niezbyt charakterystycznych. I nie mam na myśli nietypowych miejsc uprawy herbaty, tak jak na przykład słynna szkocka herbata, która rośnie w Szkocji, gdzie wydawałoby się, że w Szkocji nie powinna rosnąć herbata, albo na Hawajach, mało kto zna. A chodzi mi o miejsca, które są dla herbaty w miarę normalne, ale produkuje się tam herbatę, która nie powinna tam być produkowana, a przynajmniej nie jest tam tradycyjna, jest tradycyjna w innym miejscu i nagle jesteśmy zaskoczeni. W moje chciwe łapy ostatnio wpadło kilka takich próbek różnych herbat dziwnych i postanowiłem się z Wami podzielić wrażeniami, ponieważ myślę, że jest to temat ciekawy, a zaczęło się od tego, że posiadam kukicę produkowaną w południowych Indiach. Zauważcie, oto badyl takiej kukicy. To nie jest tak, że ja to pozbierałem gdzieś tutaj dookoła, tylko to jest herbata podprażona. Taka kukicza, jak wiecie, jest produkowana z łodyżek herbacianych, a właściwie z łodyżek liści herbacianych. No i w przypadku, kiedy ten materiał jest niższej jakości i mniej aromatyczny, to się to podpraża, robiąc taką chodzicę, czyli prażoną herbatę. Czyli prażona kukicza jest bardziej taka czekoladowa, bardziej słodowa, słodsza, aromatyczna, prażona, no i oczywiście ciemniejsza. Zwróćcie uwagę, w życiu nie widziałem tak wielkiego badyla kukiczy. To jest prawie zapałka. Dla porównania mamy tutaj japońską kukicę, która nie jest prażona. O proszę, to jest patyczek z kukiczy japońskiej, to patyczek z kukiczy indyjskiej. Generalnie różnica jest ogromna. Druga rzecz, która wpadła mi w ręce, to biała herbata z Kolumbii. Kolumbijska herbata to coś, co już podejmowaliśmy na łamach naszych publikacji. Nie wiedziałem, że robi się tam białą. Podejrzewam, że wtedy nie robiono. My zderzyliśmy się z herbatą czarną i zieloną z Kolumbii. Jest też biała. W Kolumbii robi się mało herbaty i chyba zaeksperymentowano, ponieważ biała herbata kolumbijska wygląda o tak, ma bardzo ciemne liście, bardzo mało ponczusiów, czy w ogóle one są? Gdzieś tu są, ale one też są dziwne, bardzo ciemne i mało włochate. W każdym razie obecność tych ponczusiów sugeruje, że jest to taki styl mudan, czyli jak wiecie, herbaty białe, w zależności od tego, co jest zebrane i przerobione na herbatę, mają tam różne klasy nazwy. Najszlachetniejszą uchodzi herbata Yin-Jen, która jest robiona z samych pączków. Bai Mudan, czy Bai Mutan, to jest kolejna, która już ma rozwinięte liście i są te pączki. Więc ja myślę, że to jest taki styl białej piwoni, właśnie Mudan. Tutaj dla porównania chiński z Fujianu i tak jak powinien wyglądać, czy powinien, no ja już tu od razu oceniam, a to nie o to chodzi, bo ja to traktuję jako ciekawostkę. W każdym razie tak wygląda taka herbata wyprodukowana w Chinach. No i ostatnia, która mnie zaciekawiła, przywiozła mi tutaj osoba, która spędziła dłuższy czas w Turcji i ta osoba była osobiście na plantacjach herbacianych tureckich i z Turcji przywiozła herbatę Oolong, co też mnie bardzo zaskoczyło, ponieważ uprawy tureckie, odsyłam do odpowiedniego odcinka na ten temat, raczej skupiają się na herbacie czarnej i szczerze mówiąc nie spodziewałem się, że w ogóle robi się tam inną herbatę niż czarną. No, tymczasem robi się też i Oolonga, więc jest to takie bardzo nowe. Ja nawet nie wiedziałem, że Turcy cokolwiek poza tą swoją charakterystyczną czarną, słodzoną herbatą w ogóle piją, więc nie wiem, czy to zrobiono na eksport, czy zrobiono... Nie wiem, po co to zrobiono w sumie, bo ani Turcy tego nie lubią, ani herbata stamtąd to nie jest taki typowy materiał na Oolonga, tak czy inaczej zrobiono Oolonga. Dla porównania Oolong z Wuyi, tu mamy Tielohana i to jest generalnie... Podejrzewam, że o to chodziło tym Turkom, że chcieli zrobić takiego czarnego smoka, czyli takiego tradycyjnego Oolonga, który nie jest skręcony w zielone perełki, tylko właśnie ma duże, ciemne liście. Więc to jest coś, co chciałem porównać i zaparzę wszystkie trzy,
nie wszystkie 6, bo jak smakują te oryginały wiemy, ale zaparzymy te 3 nietypowe, ponieważ ja już je piłem i chcę Wam powiedzieć, że jest to ciekawe doświadczenie i chcę Was trochę na to otworzyć. I może do tej pory brzmiałem, jakbym krytykował te ciekawostki herbaciane, ale nie do końca tak jest. Jeżeli zamkniemy oko i nie będziemy na przykład tej kukiczy traktować jak japońskiej kukiczy, albo tego ulonga jak ulonga skalnego, to naprawdę coś z tego fajnego wychodzi. Parzymy. Zaparzone, troszeczkę tak byle jak, aczkolwiek nie chodziło nam tutaj o jakąś super ceremonię. Chcieliśmy po prostu uzyskać napar, który będzie można skosztować. Zauważcie, większość wygląda tak samo. Mam wrażenie, że tylko ta chodzicza jest troszeczkę jakaś taka kukicza, czyli bochodzicza, czyli prażona kukicza. Jest taka troszeczkę bardziej blada. Od niej może zacznę. Bardzo kakaowa, bardzo wyraźnie się czuje tutaj nutę palenia, wręcz troszeczkę za bardzo jak dla mnie, takim palonym liściem. Troszeczkę, jeśli znacie to jak yerba mate, taka palona, to gdzieś w tę stronę. Aczkolwiek zapach jest w miarę przyjemny. Słodziutka jak przedstało ta kukicze i bardzo taka kakaowa, taka jakby herbatnikowo-kakaowa. Ciekawe. Nie przypomina tego, co przywykliśmy pijać z Japonii, ale sama w sobie ma potencjał. Lecimy dalej. Tutaj, uwaga, ulong turecki. Ulong turecki, który smakuje jak czarna herbata, szczerze mówiąc. Taka... Ale nie turecka, to jest ciekawe. Może Turkom udało się zrobić herbatę turecką, która nie smakuje jak turecka i się właśnie ucieszyli, że zrobili coś nowego. W każdym razie trochę jakby taka gruzińska, taka gdzieś bardziej dżemowata, taka w stronę jakiejś takiej nawłoci, czy to jest jesień, więc teraz mam w głowie te wszystkie rośliny, czy takiego może wrotyczu, taka trochę miodowato-pyłkowa. A generalnie fajna, ale w kategorii ulonga to nie jest za bardzo ulong. No i biała kolumbijska. Też to nie za bardzo przypomina białą herbatę, aczkolwiek ma taką charakterystyczną nutę, która jest w białych herbatach, ale nie chińskich, takich właśnie wyżej utlenionych, takich coś podobnego czułem w herbacie białej z Afryki. Generalnie takie jakby obite jabłko, taki trochę głuk może, kojarzycie taki jabłkowo dziwny smak, to trochę tego tutaj jest, aczkolwiek mało jest aromatyczna ta herbata. Jakie są moje wnioski, konkluzje, bo tak jak mówiłem, nie chcę szkalować tych herbat, one są spoko i jak na swoje regiony, jak na producentów, którzy może nie do końca się nawet na tym znają, nie mają jakiejś takiej tradycji wyrobionej, to jest całkiem fajny pomysł, żeby eksperymentować. Biała herbata z Kolumbii nie przypomina białej chińskiej, ale w sobie wyobrażam sobie sytuację, w której mam ochotę się tego napić. Analogicznie ten ulong, też jeżeli spodziewałbym się czegoś w stylu Janczy, no to będę rozczarowany, ale jak na Turcję, to ciekawostka. No jeżeli zdarza się pijać turecką herbatę czarną, to może się zdarzyć i napić ulonga i nie jest to jakoś strasznie złe. Jedyne, co tu tak naprawdę mnie zachwyciło, to jest ta kukicza, która nie dość, że ma te badyle fascynująco wielkie i przyprażone, to jeszcze ten smak jest dla mnie zupełnie nowy. Nie przypomina mi za bardzo innych kukicz, ani chodzicz, ani niczego, co mógłbym z tym porównać. Oczywiście nie ma sensu porównywać tego w ogóle z japońskimi herbatami, ale jest to ciekawe. Myślę, że mógłbym z tym poeksperymentować. Może odrobina mleka, może na słodko. Myślę, że mógłbym z tego zrobić jakiś ciekawy napój. Samo w sobie przypomina mi taką wygotowaną łuskę kakaową, więc w sumie fajny smak. No i to najbardziej mi chyba przypada do gustu z tego przeglądu. Bardzo dla mnie ciekawe doświadczenie. Mam nadzieję, że i Wam się na coś przyda i bardzo jestem ciekaw, czy Wy macie doświadczenia z jakimiś herbatami, które są nietypowe dla danego regionu. Czy piliście coś takiego? I jakie są Wasze wrażenia? No starajmy się tego nie porównać z oryginałami, no bo jest to coś innego, ale nie traktujmy tego też jak podróbkę, bo jest to jakby nowa herbata zupełnie. Myślę, że ciekawe.
Piszcie do nas. Do zobaczenia na czajnikowy.pl. Czajnikowy.pl